Kasia Skrzypiec, witam w OnQ, a w tym odcinku człowiek, którego nazwisko przewija się właściwie przez ten podcast od samego początku. Mówi się, że Hubert wrócił do bilardu, ale skąd wrócił, dlaczego wrócił i jak wyglądał ten powrót, o tym porozmawiamy dziś. Moim gościem jest Hubert Łopotko, mistrz Polski i Europy juniorów, tegoroczny mistrz Polski w karambol oraz brązowy medalista Mistrzostw Polski w hejbol. Człowiek, który zajął drugie miejsce w Bukareszt Open. Cześć Hubercie. Witam Ciebie, Kasiu, witam wszystkich serdecznie. To tylko niektóre sukcesy z listy tego, co ugrałeś właściwie na przestrzeni lat, bo nie mówimy tylko o ostatnich latach, ale kiedy patrzy się na Twoją historię kariery, to wygląda to tak, że mamy pasmo sukcesów juniorskich. Później na chwilę zniknąłeś w statystykach zwycięstw, jeśli chodzi o PZ Bill. Wróciłeś i znowu zniknąłeś. I co się wydarzyło tak naprawdę w tym czasie, kiedy następowały te przerwy i kiedy ciebie nie było? Znaczy pierwsza tak jakby przerwa była trochę spowodowana takimi studenckimi czasami, tak to nazwę. Trochę inne rzeczy zaczęły mnie interesować niż bilard i tak naprawdę możliwe, że to było spowodowane takim mniejszym udziałem w bilardowym świadku. No a już druga przerwa, no to tak naprawdę trzeba było pojechać zarabiać pieniądze. No ciężko było w tym czasie z bilarda wyżyć i trzeba było jakoś sobie radzić. W którym roku zniknąłeś za granicę i w ogóle dokąd? W roku zaraz, bo tak, w 2013 otworzyłem swój klub bilardowy, który prowadziłem w Białej Podlaskiej. W 2016 go zamknąłem, w 2017 pierwszy raz wyjechałem do pracy do Islandii. Przypadek, że Islandia? Czy chciałeś tam być? Totalny przypadek. To był. Grałem wtedy w drużynie w Sokółce z Konradem Piekarskim i on mi zaczął na jakimś turnieju o tym mówić, że ma taki plan, że może pojedzie, bo jego kolega tam już jeździ, ma jakąś pracę. I ja tak naprawdę nie wiązałem z tym jakiejś przyszłości, ale tak zapytałem, to weź zapytaj o mnie, może i ja pojadę. No i później się okazało, że jest miejsce dla mnie. Pojechałem, spróbowałem i tak naprawdę spodobało mi się, że później 10 sezonów z rzędu byłem w Islandii. Okej. No Islandia brzmi fajnie jako miejsce do bycia i do pracy. Co tam robiłeś? I w ogóle bo to właściwie zaraz prawie po studiach decyzja. To było coś związanego w ogóle z zawodem? Co ty studiowałeś? Nie, no ja studiowałem delikatny kierunek, turystykę i rekreację. No i Tak turystyczne. naprawdę w tej chwili to można powiedzieć, że spełniam się w zawodzie, bo jest trochę turystyki, jak jeżdżę na turnieje, jest trochę rekreacji czasami, więc na magisterce miałem chyba hotelarstwo, więc też w tym kierunku jak najbardziej, więc realizuję się zawodowo. Dobra, a co robiłeś za granicą? I w ogóle to sporo ty tam czasu byłeś, nie? Znaczy byłem przez 6 lat i pracowałem sezonowo, także w zimowym sezonie pracowałem 2 miesiące, później przylatywałem do Polski na 3 miesiące, leciałem z powrotem na lato na 3 miesiące i wracałem na 3 miesiące, czy tam 4. I tak to trwało przez 6 lat. Pracowałem w fabryce takiej rybnej, w przetwórstwie rybnym na stanowisku takim, na takich ogromnych zamrażarkach, w których w każdej zamrażarce mieściło się, z tego co pamiętam, 10 ton ryb, a operowałem 16, czyli 160 ton ryb było tak naprawdę na moim oku. Była tam okazja, żeby grywać, czy totalnie zapomniałeś o bilardzie? Znaczy tak, mieliśmy możliwość 20 kilometrów od naszego miejsca pracy zagrać w kościele. Wow. Mieliśmy taką możliwość, z tym, że stół był taki no bardzo słabej jakości, 8-stopowy. Chyba gdzieś tutaj bardziej wyglądał on na jakiś chiński z AliExpress czy coś takiego.
Więc też nie mieliśmy za bardzo czasu. No. Pracowaliśmy tam po 12 godzin i jedyne co człowiek chciał po pracy to pójść i odpocząć. Więc tylko czasami, bo też jeździliśmy tam do sklepu, czasami do tej miejscowości Reidafjordur i tam, nie wiem, w ciągu sezonu 2-3 razy zdarzało mi się coś tam zagrać. Czyli ty tak naprawdę totalnie się wyłączyłeś z bilardu. No na ten okres pracy w Islandii, no można powiedzieć, że te 3 miesiące, które byłem w Islandii, no to grałem 2 godziny w ciągu 3 miesięcy. A później wracałem i próbowałem tak naprawdę. Wracałem do treningu, bo jak pracowałem w Islandii, no to wracając do Polski już tutaj nie pracowałem i więc miałem czas tak naprawdę na trening i dużo poświęcałem czasu, żeby trenować w ten wolny czas, tak jakby od pracy w Islandii. No ale to było tak, że trenowałem 3 miesiące, już czułem, że gram dobrze i trzeba było z powrotem jechać. I tak przez 6 lat. Zapada decyzja, że wracasz. Oczywiście no pewnie niemotywowana bilardem, ale powiedz, to w ogóle tak było z tym bilardem, że ty miałeś w głowie, że jeśli wrócisz, to będziesz grał znowu? Czy jak to było? Znaczy wiesz co, jak byłem już tam, no to nie będę ukrywał, że tam dobrze się zarabiało i dobrze mi się żyło. W sumie też mi się dalej dobrze żyje, ale ciągle o tym bilardzie myślałem. I to był ten okres, gdzie w Stanach chyba, tak nie jestem pewien, czy to był ten czas, kiedy Konrad Juszczyszyn w 14-1 w Ameryce coś wygrał, czy to był Wiktor Zieliński. W każdym razie za oceanem któryś z naszych wygrał jakiś jeden turniej taki grubszy, później drugi raz gdzieś pojechali, ktoś coś wygrał i tak siłą rzeczy będąc tam oglądałem te mecze i tak myślałem sobie w głębi duszy, co ja tutaj robię? Oni tam sobie grają, pykają, jeżdżą po świecie, a ja tutaj robię tak naprawdę to, do czego nie jestem stworzony. Jestem tutaj, a tak naprawdę tęsknię za bilardem i takim motorem zapalnym do powrotu, tak jakby były rozmowy z Kubą Sawickim. I tak sobie rozmawialiśmy o tym, że jednak on mnie tak namawiał, że ty byś potrafił, ty mógłbyś wygrać, ty mógłbyś być mistrzem świata. Tak mnie napędzał do tego, żebym jednak spróbował jeszcze i wrócił. I po któryś z tych właśnie rozmów porozmawiałem z żoną i zdecydowałem, że spróbuję jeszcze raz. I tak naprawdę już Kuba mnie wcześniej namawiał. On mnie namawiał już od 2015 roku, można tak powiedzieć, jak jeszcze miałem właśnie swój klub i ze swoją drużyną Dziewiątka Biała Podlaska pojechaliśmy na baraże drugiej ligi i tam graliśmy właśnie z Sawickim Opole naprzeciwko siebie. I 2 drużyny chyba łapały się do pierwszej ligi. I pamiętam, że oni wyszli z pierwszego miejsca, my z drugiego. I Kuba właśnie wtedy zaczął temat, że może ja bym przeszedł ze swojej drużyny, chociaż dostaliśmy się do pierwszej ligi, do ich drużyny, żeby zawalczyć o ekstraklasę. No i tak się stało, że też opuściłem swoją drużynę, którą stworzyłem, z którą chciałem wejść do pierwszej ligi na rzecz Sawickiego Opole. No i coś później okazało, dostaliśmy się do ekstraklasy. Byliśmy chyba 2 sezony w tej ekstraklasie i zajęliśmy 4. miejsce. I w tym sezonie też wygraliśmy z Nosanem, co było wielką niespodzianką tak naprawdę. Drużyna składająca się wtedy, pamiętam, Marek Derek, Kuba Sawicki, Michał Lichodziejewski, ja i Dawid Cieślak. Wow. I taką drużyną pokonaliśmy Nosan Kielce, gdzie on był od lat jest faworytem. Był wielki sukces naszej drużyny. I tak naprawdę od tego się zaczęło. Od tego naszego spotkania na tych barażach, gdzie to był już pierwszy krok tak jakby ze strony Kuby, że on chciałby mnie mieć tak jakby bliżej, bo my ogólnie nasza historia jest jeszcze dłuższa, bo poznaliśmy się jakieś, nie wiem, na moich początkach, myślę, że z 28 lat temu. Wow. Jeszcze jak Kuba był juniorem grającym bardzo dobrze w snookera. Okej, namówił ciebie, przegadane z żoną, decydujesz się na powrót i w ogóle
Jak to ogarnąłeś technicznie, jeśli chodzi o sam bilard? No bo jednak nie było ciebie w tym, dobra, śledziłeś chłopaków, wiedziałeś gdzieś tam o tym, co się dzieje też w bilardzie za granicą, ale rzeczywistość się trochę zmieniła, no i w sumie też ta kariera tak naprawdę już teraz seniorska, a nie juniorska, z której słynąłeś i w ogóle wszyscy ciebie pamiętali też, tak na dobrą sprawę z tych sukcesów młodzieńczych. Jak to jest? Jak sobie rozplanowałeś w ogóle to wszystko? Znaczy no plan to był grubszy plan tak naprawdę, bo wtedy ważyłem z 25 kilo więcej jak teraz. Więc tak, no na pewno jak już rozmawialiśmy na temat takiego dłuższego, głębszego planu z Kubą, bo plan jest taki jedyny, żeby zostać mistrzem świata, żeby zrobić to jak najbardziej profesjonalnie. Czyli, no wiadomo, ze 125 zejść na trochę bardziej fit. No już jest ok, ale będzie jeszcze lepiej. Ułożyć sobie trening pod każdym względem, żeby nie robić takich błędów, jak kiedyś robiłem. Kiedyś mój trening zazwyczaj polegał na tym, że przychodziłem, rozbijałem i sobie grałem przez tam 2 godziny, czy 3, czy 5, ile by to nie było, ale ten trening nie był celowy. Więc trzeba było go zmienić, dopasować pode mnie. Tak naprawdę no sam sobie go ułożyłem, troszeczkę z pomocą Kuby, troszeczkę też później zacząłem pracować z psychologiem sportowym, trenerem mentalnym Anią Woźniak, gdzie też mi w tym pomogła i ułożyliśmy prawie idealny plan, prawie. I cały czas go realizujemy. I właściwie od razu były pierwsze sukcesy. No nie tak E, od razu, nie tak od razu. To tak się wydaje, że od razu, ale pierwsze jakieś takie lepsze wyniki tak naprawdę były po ponad pół roku. Niektórzy sobie myślą, że potrenują miesiąc, 2 i zaraz będą efekty, a tutaj tak to nie działa. A Trzeba słuchaj, dużo czasu poświęcić, żeby było dobrze. jak to jest, bo mówiłeś też o tym, że dużo schudłeś. Czy to jest taka rzecz, która, nie wiem, jakoś ci przeszkadzała w grze, czy to po prostu było coś, co chciałeś zmienić Znaczy i ja tyle? kiedyś właśnie tak myślałem, że jaki to ma wpływ tak naprawdę. A to ma ogromny wpływ. No, gramy w różnych turniejach. Tak jak porównam ci na przykład turniej Strefa Open. Jednodniowy turniej, który zaczyna się o 10 rano. Finał skończyliśmy o 24, tak? Czyli 14 godzin jesteś na sali gier. No, musisz to wytrzymać kondycyjnie, psychicznie, więc myślę, że jest lżej osobie chudszej niż tak Mhm. grubszej. A jak się pilnujesz z jedzeniem na takich turniejach? Jesteś w stanie o Znaczy to powiem ci, że zadbać? jak jestem w domu, bo na turniejach jest ciężko czasami się pilnować, więc wychodzę z założenia, że jak jestem w domu, to się pilnuję bardzo, a jak już jestem na turnieju, no to czasami sobie pozwolę na coś niezdrowego, ale też, żeby nie przedobrzyć, ale pozwolę sobie na turnieju, bo wtedy naprawdę czasami nie ma możliwości. Mhm. Tak samo jak w domu unikam na przykład cukru, a jednak na turniejach czy tam w trakcie meczów nie mogę sobie pozwolić na tak naprawdę, żeby mi ten cukier za mocno spadł. Więc Mhm. tutaj też potrzebuję tego cukru. Ale przeszedłeś na jakąś specjalną dietę, jak Nie. zacząłeś grać? Nie, po prostu odrzuciłem chleb, staram się nie jeść ziemniaków, cukru. Tak sam z siebie to samo wyszło, o tak powiem. No i zazwyczaj jem 2, maksymalnie 3 posiłki dziennie, nieduże. Dużo warzyw. Był taki moment, jak wróciłeś, że myślałeś, że może jednak nie, no bo te oczekiwania to chyba jednak duże. Wciąż masz, czy też macie w sumie. Tak, no oczywiście, no były i prawdopodobnie będą momenty zwątpienia, no bo człowiek jednak się poświęca i czas, który mógłbym wykorzystać na co innego, na przykład, żeby być z rodziną, czy na cokolwiek innego, naprawdę dużo, to się tak wydaje, ale bardzo dużo to kosztuje to wszystko czasu i energii tak naprawdę.
żeby grać dobrze, żeby to jakoś wyglądało. No i też dużo czasu poświęcić musisz na treningi. Ty w ogóle teraz już tylko trenujesz, czy masz też Nie, jakąś pracę nie, tutaj w Polsce? teraz odkąd wróciłem z Islandii nie pracuję. Wow. Przez pierwszy okres 8 chyba miesięcy miałem tak rozplanowane, że trenowałem 5 godzin dziennie, 5-6 razy w tygodniu. Tak samo było z bieganiem. 5-6 razy w tygodniu. Więc codziennie miałem ten trening rozplanowany tak, że codziennie robiłem te same rzeczy przez 8 miesięcy. Ogólnie później się dowiedziałem, że powinienem to troszeczkę inaczej, te mikrocykle powinny inaczej wyglądać, ale jednak te 8 miesięcy robiłem cały czas to samo i w pewnym momencie już to było takie nużące. Nie chciało się czasami, ale na tyle byłem wytrwały, że to wszystko robiłem. No i później już jak doszedłem do jakiegoś momentu, postanowiłem, że troszeczkę skrócę. No już nie robię teraz 5 godzin treningów takich i nie biegam 5-6 razy w tygodniu, tylko teraz. Poza tym też mam więcej turniejów i więcej mnie nie ma, więc ciężko by było czasami zrealizować ten plan 5 razy w tygodniu, bo mnie nie ma i nie ma takiej możliwości. Też czasami trzeba przecież odpocząć. Więc teraz staram się 3,5-4 godziny poświęcić jak tylko jestem, no bo tak jak teraz z Eurotouru wróciłem o 12 w południe w niedzielę, wyspałem się 3 godziny i później tak naprawdę poniedziałek też połowę dnia przespałem, więc dzisiaj byłem na treningu, rozmawiam z tobą, jutro też idę na trening, pojutrze też pójdę na trening, a już w piątek wyjeżdżam na kolejny turniej. Więc cały czas to się kręci. Tych treningów jest troszeczkę mniej, no ale z kolei jest więcej turniejów, a to też można uznać tak jakby za trening. Tak sobie myślę a propos tej aktywności fizycznej, że w sumie w czasach, kiedy ty byłeś juniorem, chyba tak bardzo się na to nie stawiało, nie? Nie było chyba takiej świadomości, nie? Że jak bilard, to dobrze jeszcze jakiś inny sport i być wysportowanym, czy się mylę? Nie, no za czasów, kiedy ja zaczynałem, a zaczynałem w 95 roku. Nie było internetu, nie było tego, co może się powtórzę, ale to, co mówili moi przedmówcy w podcastach, nie było tak łatwo, jak jest teraz. Wcześniej nie było łatwo nawet zdobyć jakiś materiału dobrego bilardowego. Jak ktoś miał wideo z nagrywaniem, to po prostu trzeba było poprosić ładnie, żeby nagrał i później analizować to z oglądania tak naprawdę, bez żadnego tłumaczenia, więc tak naprawdę mój tata organizował takie kasety, oglądał je, analizował, jak ci zawodnicy układają rękę, jak wygląda ten ruch, jak stoją, wszystko po kolei i staraliśmy się to odtworzyć na początkowych, no ciężko to nazwać treningach, ale takich początkach mojej gry. Właśnie niemal każdy z was gdzieś tam w ogóle z tatą zaczynał grać i tata, no albo w przypadku Tomka Kapłana to brat, nie? Też był taką osobą, która gdzieś tam pomagała te pierwsze rzeczy bilardowe robić. No w sumie to też trochę pokazuje, że kiedyś faceci chodzili i grali w bilard gdzieś tam w synach, to pewnie trochę zaszczepiali, nie? I was uczyli. Ale to pamiętam, że któryś z chłopaków, chyba Daniel Macioł, opowiadał, że na tych juniorskich turniejach też właśnie rodzice jeździli z wami i też grywali. Twój tata też tak jeździł? I też Znaczy, tam nie, no gdzieś tata u mnie pogrywał? jeździł Nie, no tak, on sędziował. Był okres taki, że Okej. był sędzią na Mistrzostwach Europy Juniorów w Polsce. Sędziował w 99 roku. Pamiętam, to były moje pierwsze Mistrzostwa Europy Juniorów. Uczył u nas tutaj w UKS-ie dzieci grać w bilard. Więc no nie, no to totalny chyba przypadek można tak nazwać. Ja mieszkałem naprzeciwko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i tam był hotel, w którym był stół bilardowy i z okazji, nie wiem, załóżmy Dnia Dziecka były organizowane turnieje i ja tam się pojawiałem i od tego tak naprawdę się zaczęło. Też tak jakby za recepcją, tak to można nazwać, stał mojego taty kolega,
który tam pozwalał mi częściej grać, można tak to nazwać, niż wszystkim, więc od tego się zaczęło. Później był taki klub, do którego też chodziłem, Rudy Kotbia, Podlaska 4 stoły 8-stopowe, w którym grałem. Zaczęły się jakieś wyjazdy na turnieje do Białegostoku, regionalne junior tury. Później do Lublina właśnie tam, gdzie ci wspominałem, że Kubę Sawickiego poznałem też w klubie bilardowym Ekler. Tam były jakieś turnieje. No i pierwsze Mistrzostwa Polski moje już w 96 roku. Pierwsze Mistrzostwa Polski juniorów, w których zagrałem i porównując to do dzisiejszych czasów, no to powiem ci, że był taki zawodnik Łukasz Bartkowski z Wejherowa. I on wtedy zdobył mistrza, nie wiem czy to w tym roku, czy rok, czy 2 lata później mistrza Europy juniorów. To chyba był pierwszy złoty medal dla Polski w juniorach. I on zrobił tam partię z kija w 8 i wyobraź sobie, że cała sala 100 osób brawo biła, jak zobaczyła partię z kija. To były takie czasy. To były czasy też, gdzie jeszcze juniorem był Radek Babica, Karol Augustynowicz, Michał Berket, Paweł Rogalski. To były moje pierwsze Mistrzostwa Polski, gdzie właśnie, gdzie jeszcze Radzio Babica był juniorem. Pamiętasz w ogóle te swoje pierwsze wygrane? No bo skoro pamiętasz czyjegoś kija, no to w ogóle wiesz, jakie to musiało być Znaczy, wow dla ciebie. Tak, pamiętam. No, pierwszy mój medal Mistrzostw Polski był w 98 roku w Nysie. Pamiętam, że w ćwierćfinale wygrałem z Karolem Skowerskim. Już wtedy. Pierwsze złoto w 2000 roku w Gdańsku na Mistrzostwach Polski juniorów. Później tak, 2002 rok był bardzo takim fajnym rokiem dla mnie i w ogóle dla całej ekipy, bo zdobyliśmy na Mistrzostwach Europy 4 złote medale. Ja zdobyłem złoto w 8, Mateusz zdobył Śniegocki chyba też w 9, Tomasz Kapłan chyba? Tomek Kapłan chyba też jakieś złoto i w drużynówce. 4 złota przywieźliśmy z Mistrzostw Europy juniorów w Willingen wtedy. To jeżdżenie po turniejach, bez względu na to, czy byłeś młody, czy już w dorosłym życiu, to poza sytuacjami takimi meczowymi, które mogą gdzieś tam denerwować, też sporo zabawnych sytuacji. I co takiego najbardziej zaskakującego przydarzyło ci się turniejowo, wyjazdowo? Parę takich rzeczy, które zapadły mi w pamięci. Jedną niewątpliwie rzeczą dosyć śmieszną jest wyjazd na Best of East do Chmielnickiego. Jechaliśmy takim starym autobusem, Jelczem chyba. Pojechaliśmy tam na Best of East i ogólnie w drodze już na Ukrainie, gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, raptem nam się ten autobus zepsuł. Stanęliśmy na środku gdzieś ulicy, kierowca wyszedł, zaczął naprawiać sam jakąś tam poduszkę pod silnikiem w tym autobusie. Po 4 godzinach ją naprawił i pojechaliśmy dalej. Okay. Pojechaliśmy dalej, zagraliśmy turniej, wszystko spoko. I wracamy i raptem na granicy już ukraińsko-polskiej ten autobus nam zgasł. Mhm. No a nie było tak, że to było przejście piesze. Trzeba było przejechać tym samochodem przez granicę. No to więc, no co mogliśmy zrobić? Wysiedli wszyscy z autobusu i zaczęliśmy pchać ten autobus przez granicę. Wow. Pchaliśmy ten autobus przez granicę. To była jedna z takich sytuacji, które mi zapadną w pamięci. Druga była taka, że wracaliśmy kiedyś z turnieju z panem Marcinem Krzemińskim i w trakcie drogi zapalił nam się samochód. O kurczę. Zapalił nam się samochód, gdzie na szczęście jechali za nami też z tego turnieju i migali ponoć, bo ja spałem, ja miałem wtedy 13 lat, spałem z tyłu w samochodzie przypięty pasami i zaczęli migać światłami, żebyśmy się zatrzymali, tak z tego co słyszałem. I zatrzymaliśmy się ponoć na boku i już spod maski zaczął ogień w samochodzie cisnąć. Wszyscy uciekli w samochodzie i zapomnieli, że ja zostałem przypięty pasami. Kurde. Obudzili mnie ponoć, no ja tylko mówię to z historii, jak to dokładnie mi opowiadali. Zaczęli mnie budzić, ja próbowałem się z tych pasów wyrwać, ale pasy trzymały i nie mogłem wyjść. No i podbiegł do mnie Grzesio Kędzierski, prezes Polskiego Związku Sportowego
ponoć dostałem takiego strzała w klatę, żeby po prostu się od tych pasów uwolnił, odpiął mnie od pasów i Wow. wyszedłem z samochodu. Więc tak, i cały samochód się spalił, tylko bagażnik został. Ogólnie zanim straż pożarna przyjechała, mm, no z takich To jeszcze, że taka sytuacja serio niebezpieczna. no Myślałam, że to się była skończyła tak, że niebezpieczna wiesz, bardzo. że... A z takich śmiesznych, no to na przykład jechaliśmy kiedyś na Eurotour albo z Eurotouru, już nie pamiętam, do Austrii. To był Dominik Zając chyba, pan Boguś Fortuński, nie wiem czy Mieszko tam był wtedy też i Krzysio Delinowski. No i Krzysio zapomniał zatankować na autostradzie w Austrii i zabrakło nam paliwa na środku autostrady w nocy w Austrii. Tak, no i co? No i tam chłopaki, pamiętam, że pan Boguś z Dominikiem poszli w nocy szukać z karnistrem, żeby jakieś paliwo. Po 2 godzinach już wracali do nas, a ogólnie na autostradzie nie można się oczywiście zatrzymywać. Po 2 godzinach już widzieliśmy ich, byli od nas 200 metrów z tym karnistrem, żeby zatankować i dojechać do stacji benzynowej, no i z drugiej strony było widać tylko na bombach policja jechała do nas. Mhm. No i co się okazało? No to jeszcze nie dość, że była zapomniane zatankować, no to też nie była winietka kupiona. Więc nie dość, że jeszcze czekaliśmy tam 2 godziny, żeby znaleźli paliwo, no to jeszcze dostaliśmy mandat za brak winietki. Więc to taka z takich historii. Co tam jeszcze było? W ogóle nie dość, że byliście wtedy dzieciakami, Tak, to jeszcze, no były to trudne czasy, tak, tak, więc tak, tak. jakby wiesz, no dorosłym mimo wszystko w tych dziwnych sytuacjach byłoby trochę lżej, no, a wy tu czekać na autostradzie, no, Tak, i jedna nieźle. też z takich śmiesznych sytuacji, to już tak bardziej śmiesznych. Graliśmy drużynówkę Mistrzostw Europy Juniorów. Wtedy Mhm. w składzie Jacek, Walter chyba, Sławek chyba Nowak tam był też. Nie wiem, w każdym razie graliśmy drużynówkę. Jacek Walter grał wtedy w 8. I wyobraź sobie, że w półfinale Mistrzostw Europy Jacek przyciął sobie drzemkę w trakcie meczu. Przysnął. Nie wiadomo dlaczego i jak to się wydarzyło. Mhm. I przeciwnik jego rozbił, Mhm. no i nic nie wpadło i odszedł od stołu. A Jacek drzemie sobie, wyobraź sobie, zamiast podejść do stołu. I tam któryś z nas, Jacek, wstawaj, dawaj, Jacek. On się przybudził, podszedł do stołu i się pyta, ale co moje? A przecież rozbicie było puste i było tak naprawdę, stół był otwarty. Otwarty. O Jacek się wkurzył. Boziu. Jedna z takich śmieszniejszych sytuacji. A jeśli chodzi o takie też wydarzenie, które mi najbardziej zapadnie w sumie w pamięci, to był mój pierwszy turniej w ogóle, na którym grałem tak jakby na żywo, do telewizji był nagrywany. Mhm. To był turniej Hestia Cup się nazywał. Ja wtedy grałem w drużynie w Treflu Sopot Mhm. i naszym sponsorem była Hestia. Więc zawodnicy tak jakby z Trefla mieli pierwszeństwo do zaproszeń i jednym z tych zawodników byłem ja. I to był turniej na zaproszenia. Było chyba 2 zawodników z Polski zaproszonych i 2 z zagranicy. I wtedy też grał Ralf Soket i Konstantin Stiepanow chyba w tym turnieju. Mhm. I ten turniej był na żywo na Polsat Sporcie, więc Wow. tak, to pamiętam, że to było takie fajne doświadczenie, że pierwszy raz w życiu grałem na takim turnieju, gdzie było live i to na Polsat Sporcie. Stresuje ciebie jeszcze w ogóle granie przed kamerą? Znaczy nie, ja lubię. Lubię grać Okej. przed kamerą. Bardzo tak pozytywnie to na mnie działa. O tak powiem. Nie denerwuję się. Hmm. Miałem chwilę wcześniej, jak wracałem, też miałem taki mecz jeden. Właśnie grałem na żywo na stole, ale to było z 1,5 roku temu chyba. Puchar Świata, ten, który wygrał pierwszy, nie ten w Katarze, tylko w Kielcach, Daniel Macią. Mhm. Ja tam grałem turniej w LAS 32 właśnie na tym telewizyjnym stole i tam była
prezentacja taka jakby przedmeczowa i tam cały czas świeciły takie różnych kolorów światła w oczy i to zapamiętam, że to mnie trochę zestresowało i też nie wiedziałem, jak się odnaleźć. Wtedy to było, z 1,5 roku temu. Czyli na Mhm. początkach mojego powrotu to tak, wtedy byłem taki zestresowany, ale ogólnie lubię grać Okej. na telewizyjnych stołach. Ja się czasem zastanawiam, jak gdzieś tam, to trochę inne, bo to nie praca przy telewizyjnym stole, gdzie po prostu robisz live'a, ale czasem jak gdzieś tam pojawiam się na turniejach z tą moją kamerką, to zastanawiam się, czy to was jakoś tam dodatkowo nie stresuje. Często tego w ogóle nie widzicie, albo udajecie, że nie widzicie. Tak powinno być, ale czasem mam taką wątpliwość, czy wiesz, czy gdzieś tam źle nie stanę, czy nie jestem dla was za bardzo widoczna i tak dalej, nie? Więc to jest dla mnie taki dodatkowy lęk, że nie chcę wam zakłócić gry. Też dlatego trochę pytam, czy to robi. Nie, No, nie wydaje mi się. okej. Lubimy to, tak mi się wydaje. Większość zawodników raczej jakoś staramy się do tego nie zwracać na to uwagi. Wiesz, to też jest chyba takie trochę fajne zagrać na stole telewizyjnym, nawet jak się nie jest jakimś tam zawodnikiem stopu. No, to jest chyba takie trochę wow, nie? Ale myślę, że stresik też jest niezły. No. Mnie też ciekawi w ogóle ten karambol. Co ciebie wzięło, żeby... No nie musicie w niego grać, nie? Jest super mało, znaczy jest bardzo mało popularny i taki wyjątkowy. Czemu w ogóle karambol? Znaczy, to jest przy okazji Polturu w Kętrzynie tak naprawdę, bo to jest jedyne miejsce, gdzie możemy zagrać w karambol. I tak naprawdę tutaj nikt nie ma możliwości treningu, więc wszyscy jedziemy i mamy równe szanse. Tak naprawdę. Tak, wszyscy mamy równe szanse. No i jak widać przez ostatnie 3 lata, na 3 mistrzostwa zdobyłem na 3 lata z rzędu grałem, 2 razy wygrałem, raz byłem trzeci, więc na razie dobrze mi idzie w karambol 3-będowy. Lubię tą odmianę po prostu, jakoś mi idzie. Ale czekaj, to znaczy, że po prostu, no dobra, przed turniejem mogliście sobie tam pewnie chwilę potrenować, ale to znaczy, że ty nie grałeś w ten karambol, no nie wiem, nawet jak wracałeś tu do Polski, tylko Nie, nagle nigdy, turniejowo. nie. Ja wcześniej, przed tymi 3 turniejami, które tutaj zagrałem 3 lata z rzędu, teraz Mistrzostwa Polski w karambol, kiedyś jeszcze pamiętam, że były organizowane Mistrzostwa Polski juniorów w karambol na mniejszym stole, to pamiętam, że miałem brązowy medal i gdzieś, może to właśnie z tamtych czasów, że też nigdy nie grałem w karambol, a jednak coś potrafiłem ugrać, to mi tak zostało. No ale też, tak jak mówię, przy okazji jest Poltur w Kętrzynie i dlaczego nie? Dobra, to Dlaczego nie? może dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, a mogą pojechać na Poltur w Kętrzynie i chcieć zagrać w karambol. Bardzo krótko powiedz, o co chodzi w karambolu, bo myślę, że większość z nas nie widziała nigdy stołu w ogóle do karambola. Stół bilardowy 10-stopowy, bez łóz, z podgrzewaną płytą, czyli bile poruszają się dużo szybciej niż na normalnym stole. Większe bile, 3 bile, biała z kropką czerwona, albo biała, żółta, czerwona, zależy jaki jest komplet. No i chodzi o to, żeby, załóżmy, jeżeli mam białą bilę, uderzam w czerwoną, biała ma się odbić od 3 band i dotknąć tej żółtej. Wtedy jest 1 punkt. Czyli Okej, po każdym zderzeniu się bil, ta, którą uderzamy, ma odbić się od 3 band. Są też różne kombinacje, że można uderzyć najpierw w bandę, później w bilę i wtedy ona musi dotknąć już 2 band i dotknąć tej trzeciej bili. Wtedy jest 1 punkt. No i gra polega na tym, że gra się do 15 punktów albo do tam, nie wiem, 20 podejść. I wygrywa ten, który ma więcej punktów. ale jest to na pewno fajna ciekawostka. Może jak kiedyś będę w Kętrzynie, to spróbuję. Ostatnio spróbowałam pierwszy raz hejbola i też było fajnie. Nawet byłam pod takim, no, naprawdę dobrym wrażeniem. Nie wiedziałam, że aż tak bardzo mi się spodoba. Myślałam, że będzie mi super trudno się przestawić. A
fajnie, przyjemnie się grało. Gdzie ty trenujesz hejbola? Czy nie trenujesz hejbola? No, jak jestem w Kielcach albo w Łodzi, no to wtedy To pograsz. staram się trenować. Jak jadę na jakiś turniej, czy to taki poltur hejbolowy, no to staram się dzień wcześniej pojechać, żeby jednak jakoś zaadoptować się do tych warunków, bo jednak ta gra jest inna. Inaczej się gra, inaczej rozwiązuje układy, inaczej te stoły chodzą, więc no, nawet te 2 godzinki, żeby się przyzwyczaić, są dobre. Ja pierwszy raz ciebie na żywo widziałam na turnieju w Pardubicach. Na Pardubice Open i to było tego lata. Em, Taki jeden z meczów ważniejszych, mecz półfinałowy z Romanem Hyblerem. Powiedziałabym, że momentami może trochę kontrowersyjny, ale też chciałabym, żebyś wyjaśnił sytuacje, do których doszło w czasie tego meczu, ponieważ był taki moment, kiedy zniknęła biała bila ze stołu, ponieważ Roman Hybler ją czyścił. W ogóle czyścił też ją w taki zabawny sposób, bo chyba wkładał ją do kieszeni, nie? Żeby ją wyczyścić. Ona wróciła, natomiast ktoś z publiczności zaczął to dość głośno komentować. Ja pamiętam, że myślałam, że być może Hybler zrobił to bez twojej wiedzy. Natomiast powiedz, jak to było w ogóle, jeśli chodzi o tę sytuację i w ogóle czy to są sytuacje, o których właśnie należy tyle rozmawiać i jakoś je przeżywać? Czy tobie to coś robi w turnieju? Znaczy powiem ci, ten mecz w ogóle się zaczął tak już troszeczkę dziwnie, no bo jak nas wywołali do stołu i ja podchodzę, on się tam rozłożył i przed rozgrzewką zaczął swoją ściereczką czyścić bilę. Ja jestem troszeczkę taki wrażliwy na takie rzeczy, bo nie wiem, czy słyszałaś o tych różnych waksach i jak to zobaczyłem, to przez myśl mi przeszło, że coś może być na rzeczy. Ale też wiem, jak takimi nawaksowanymi bilami grać, więc jestem w stanie się do tego dostosować. W każdym razie, jeśli chodzi o sytuację, o której mówisz, graliśmy na trudnych stołach i ogólnie jak gramy między sobą i czy stoi szablon, czy rzeczywiście ta bila jest brudna, to pozwalamy sobie ją czyścić, ale jeżeli no nie wiem jak ci to wytłumaczyć, ale jest to takie naturalne, jeżeli gramy między sobą, że tu trzeba podnieść, bo szablon, czy mogę podnieść? Oczywiście możesz podnieść, bo to nic nie zmienia. Ale są sytuacje na stole, że nawet takie pół centymetra przesunięcie, albo nawet minimalne dla oka przesunięcie tej białej bili może dużo zmienić, szczególnie na tych warunkach, na jakich graliśmy w Pardubicach. A to była jedna z tych sytuacji i w takich sytuacjach wolałbym, żeby robił to sędzia niż zawodnik. Bo jednak to może dużo zmienić i na jego korzyść tak naprawdę, bo ten kąt był dosyć mały przy tym zagraniu i on nie to, że najpierw zapytał i poczekał na moją odpowiedź, tylko po prostu podszedł do tej bili, że on wyczyści, spojrzał na mnie i zaczął ją czyścić. Więc ja nie zdążyłem nawet zareagować i dlatego Okej. no nie podobało mi się to, bo to była akurat taka sytuacja, gdzie on sam tego nie powinien zrobić, no akurat w tej danej sytuacji. Gdyby to była inna, że nawet gdyby przesunął te pół centymetra, nie zmieniałoby to niczego, to bym na spokojnie machnął ręką, dobra, czyść sobie to. Ale są, mówię, takie sytuacje na stole, które mogą zmienić, te pół centymetra może bardzo dużo zmienić, szczególnie na tych warunkach, które były w Pardubicach. Dlatego też później po partii powiedziałem mu po prostu, że następnym razem, jeżeli będzie taka sytuacja, no to żeby sam tego nie robił, tylko zawołał sędziego. Ja pamiętam, że też chyba już później on pytał ciebie, czy może to zrobić. No ale to już Chyba później zapytał w sytuacji takiej, gdzie tak. nic to nie zmieniało, no to oczywiście, no to nie ma żadnego problemu. To, no, tak się przyjęło, no już tak mi się wydaje, że już gramy od lat, znamy się nawet z tymi zagranicznymi zawodnikami i są tego rodzaju sytuacje, gdzie nawet tak jak ci mówię, że kawałeczek przesuniesz tu biało, nic to nie zmieni, a są sytuacje, gdzie nawet te pół centymetra albo i mniej może zmienić.
No i też to już była taka faza turnieju, że na pewno było to bardziej kontrowersyjne. On też raczej jest takim zawodnikiem, no, który też potrafi budzić kontrowersje podczas turniejów, bo to już nie pierwszy raz, kiedy gdzieś tam słyszałam o jakichś jego takich zachowaniach wątpliwych, tak to nazwę. No więc tak, no nie wyglądało to dobrze. Na szczęście jakoś w ogóle później się sytuacja uspokoiła, bo no też w sumie dla ciebie to mogło być stresujące, nie? Że ktoś z publiczności się burzy, w sumie ty nie miałeś też jak zareagować. No, ostatecznie przegrałeś mecz. Nie pamiętam, jak było z tą partią, czy ją wygrałeś, akurat z tą czyszczoną białą, ale przegrałeś mecz. No, on wygrał cały turniej. Chyba nie byłeś w ogóle zadowolony, pamiętam, po tym meczu z nim, czy z całego Nie, no turnieju. przegrałem tam 7-1 czy 7-2, zrobiłem ze 2 czy 3 takie dość łatwe błędy, więc... A też rok wcześniej wygrałem ten turniej i tak jakby chciałem obronić ten tytuł i nie udało się, więc no nie byłem do Tak. końca zadowolony, no ale zawsze pudło też jest dobrze w takim turnieju. Opowiadałeś mi, że tak powiem, poza anteną o ostatnim Euroturze. Tam też się mogłeś wkurzyć podczas jednego z meczów, ale powiedz po pierwsze, o co chodziło? Jak zareagowałeś? Bo myślę, że kiedyś być może byś inaczej zareagował w ogóle, Znaczy byś nie, się no bardziej też denerwował. mamy takie jakby w zwyczaju naszym bilardowym, że jak gramy mecz między sobą, każdy ma swoją kredę i tą kredę ze stołu zabiera po swoim zakończonym podejściu. A grałem z takim zawodnikiem, który tą kredę zostawiał. No, na początku myślałem, że on po prostu zapomina i mu ją odnosiłem. Pierwszy raz mu odniosłem, drugi raz mu odniosłem, trzeci raz mu odniosłem i czwartym razem tak mu odniosłem ją tak, żeby już usłyszał trochę tą kredę. Tak nie położyłem ładnie, tylko tak mi wypadła z rąk. I już usłyszał i później po prostu po partii zwrócił mi uwagę, żebym nie rzucał jego kredą, chociaż ja w ogóle nie rzucałem. No i ja wtedy dopiero mogłem w sumie wcześniej go poprosić, żeby tą kredę zabierał, ale w tej sytuacji mu powiedziałem, no to proszę cię, żebyś zabierał tą kredę, bo ona mi przeszkadza. No w trakcie mierzenia mogę ją, czy jak chodzę naokoło stołu, mogę ją szturchnąć, ona mi wejdzie na jakąś bilę i sfauluje wtedy. A on po prostu odpowiedział do mnie, że tego nie ma w zasadach, że on musi kredę zabierać ze stołu. Okej. I więc tu już dostałem sygnał, że tu to jest specjalna robota tak naprawdę. On nie zapominał, żeby zabierać tą kredę. Więc ja jeszcze dla pewności, chociaż wiedziałem, że nie ma takiej zasady, ja mówię, dobrze, to ja pójdę, zapytam się jeszcze sędziego. Poszedłem do sędziny i ona tak naprawdę powiedziała, że nie ma takiej zasady, no ale zawodnik powinien zabierać. Tak naprawdę jak gramy z sędzią, czy tam z shot clockiem jakieś turnieje, jeżeli się zostawi kredę, no to sędzia bierze tą kredę i odkłada na stół. Więc ogólnie to jest przyjęte, że raczej się zabiera tą kredę. No ale no później, no co, no, jeżeli ja już wiedziałem, że on zaczyna grać trochę nieczysto i nie do końca normalnie, no to ja też mam swój arsenał na takich zawodników, więc trochę ruszyłem ze swoimi rzeczami tam. A miałeś nie ruszać. Nie, troszeczkę ruszyłem w sensie, no ale to są delikatne. No jednej mogę ci powiedzieć, załóżmy też mamy w nawyku, że jeżeli coś swarcimy, no to przepraszamy, tak? A no już ja później na przykład nie przepraszałem. Zachowywałem się jakbym tak chciał. Jasne. Więc tutaj może nie powinienem się tak zachowywać, ale ewidentnie to mi też później pomogło, bo zacząłem stosować jeszcze ze dwie takie swoje techniki. Jak ktoś gra czysto ze mną, to ja jestem wtedy normalny. Ale jeżeli ktoś zaczyna ze mną grać, szarkować, tak to nazywamy, no to już nie ma przebacz. Więc no i później, no tak nie wiem, czy czytałaś mój post ostatni, po prostu, bo taki chłopak wyglądał, jakby na siłownię chodził, duże ciężary podnosił i to tak opisałem właśnie, że ciężary na siłownię daje radę podnosić, ale ręki po meczu Okej, nie podał i nie udźwignął porażki, więc rozumiem. tak to wygląda czasami. No, niby mówi się, że bilard jest sportem dżentelmenów, ale
trzeba być na różnego rodzaju sytuacje przygotowany. Ja ciężko sobie radziłem na początkach, bo to już nie pierwsza sytuacja, może nie taka z kredą, ale takiego wybijania mnie z koncentracji, czy na różne sposoby. Ale już wiem, jak sobie z tym radzić i tak naprawdę cieszę się czasami, że te sytuacje się zdarzają, bo można nabrać doświadczenia i wiadomo później, jak się zachować. Niech te rzeczy dzieją się teraz, żeby wiedzieć, co zrobić, jak to się stanie w finale Mistrzostw Świata. Tak się zastanawiam w ogóle, ten twój pobyt za granicą, jakbyś tak pomyślał, co ci dał dobrego w tym bilardzie, ta przerwa? No bo w sumie myślimy cały czas w takim kontekście, że nie było ciebie, nie grałeś, ale może to ci dało coś dobrego. Ja trochę pomyślałam w ogóle o umiejętnościach językowych, ale może to nie to. Na Może pewno coś też. innego. Okej. Na pewno też podszlifowałem trochę angielski. Do tej pory jest taki średni, tak bym to nazwał, ale już umiem się skomunikować i w miarę dobrze sobie radzę. No ale zanim tam pojechałem, nie, no to ciężko było. Tak słabo Okej. było z angielskim. Więc jeśli chodzi o angielski, to tak. No przez te 6 lat na pewno w jakiś sposób finansowo troszeczkę odetchnąłem, o tak to nazwę. Bo coś tam przez te 6 lat odłożyłem i mogłem w miarę normalnie i do tej pory mogę w sumie żyć. Jeszcze nie muszę pracować, a tak naprawdę pracą moją jest teraz bilard, więc. A bilard z kolei na tą chwilę nie jest to też takie coś, co no nie są to na pewno takie pieniądze, które zarabiałem w Islandii, o tak, na tą chwilę, ale są możliwości takie, że w bilardzie zarobię na tą emeryturę. Wymieniłeś sobie sprzęt, jak wróciłeś? Znaczy, no nie, dostałem na testy, dostałem na testy jumpa od pół roku. No i na razie chyba go nie będę oddawał, bo mi przypasował. Ale po powrocie tak, zmieniłem, bo ja grałem wcześniej drewnem. Wcześniej przez całe życie grałem drewnianą szczytówką i później wziąłem, pamiętam, na testy od Sebastiana Batkowskiego, dał mi na miesiąc karbonową szczytówkę i po miesiącu mu ją oddałem, bo powiedziałem, że tym się nie da grać. Ale minęło chyba pół roku i kupiłem. Tak. Kupiłem karbonową szczytówkę z powrotem, bo widziałem po prostu po reakcji białej, jak zawodnicy grają, z jaką lekkością niektóre strzały wbijają. Wiedziałem, że to mi pomoże. Tak naprawdę. Chociaż wiadomo, no grają ludzie dalej też drewnem i tak jak mam teraz mistrz świata Kopi Chung. Przecież on gra drewnianą szczytówką tak naprawdę. Ale tak, karbon według mnie mi pomaga. No. Na początku miałem problem dosyć długo, żeby się przyzwyczaić, ale teraz czuję różnicę. Ja też gram drewnianym, ale nie jestem profesjonalistą. A co jest takiego fajnego w karbonie? Bo to w sumie warto od ciebie usłyszeć, jak tak się przerzuciłeś. Chyba nie ma dużo takich odważnych, że grali drewnem i nagle się przerzucili. Znaczy powiem ci, niektóre strzały, takie z drewnem, który trzeba było nadawać dużo takiej bocznej, załóżmy prawej rotacji i było dużo defleksji, więc trzeba było brać poprawkę tak naprawdę. Nie mierzyło się w ten punkt, w który trzeba, tylko jeszcze z poprawką, że ona w trakcie lotu jeszcze zrobi delikatny łuczek i dopiero Okej. uderzy w tą bilę. A jednak już w karbonie jest dużo mniejsze to, dużo mniejszą poprawkę. Zależy też jaki karbon, ale akurat ten, który ja mam, trzeba brać dużo mniejszą poprawkę. Idzie to po prostu w tym kierunku, co się mierzy. Kumam. No Dużo. i jak się gra na przykład z cofnięciem na nowszych stołach, dużo mniej siły trzeba włożyć w uderzenie. A jeżeli uderzasz lżej, no to zazwyczaj jest to celniej, tak? Czym mocniej, tym jest gorzej z celnością. Tak, siła to mój problem, ale Siła razy ram.
Ale jeszcze jestem wciąż przed decyzją, jeśli chodzi o nowy kij. Pewnie będzie to jeszcze drewno, ale to w sumie zawsze można go zmienić, nie? Tak jak ty mówisz, że gdzieś tam zdecydowałeś. Ja też mało próbowałam w ogóle kijów innych, więc może dlatego taka jestem przywiązana do tego drewna, nie? Znaczy, jeśli chodzi o kije do skakania, no to ja wcześniej skakałem bardzo słabym kijem. Nie wiem w To ogóle. był ten, który miałeś w Łodzi, czy to był Nie, inny? jeszcze wcześniej. Tak. Okej. Fury się nazywał. Stary Fury. Ja chyba o nim I słyszałam. Chłopaki chyba, któryś z to były chłopaków jedne z z Muklą o pierwszych tym opowiadał. kijów. To były break jumpy. Nimi się i rozbijało, i skakało, Czy to były takie, i że były dwa kolory dostępne? chyba tak. Bo oni chyba właśnie rozmawiali nawet w kontekście takim, że mieli ten sam kolor tego kija. Tak. No i później tego srebrnego pukacza, którego widziałaś w Łodzi. No w sumie mam go do tej pory. On jest, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo dobry do takich krótkich skoków. No ale no te karbonowe, nowe jumpy, one mają i moc, więcej możliwości już. Nie, że człowiek jak ja na przykład już mierzę gram jumpa, nie zastanawiam się nad tym, czy ja przeskoczę. Ja już wiem, że przeskoczę, ja już wiem, że mogę zagrać z rotacją, czy postępową nawet, gdzie w tamtych starszych kijach grając jumpa, no to jedynie się myślało o tym, żeby przeskoczyć i jakoś tam trafić w tą bilę. A tutaj już jednak większa kontrola nad tym wszystkim jest. Pamiętam, że rok temu nagrywałam ciebie, a właściwie nagrywałeś się sam do odcinka takiego podsumowującego rok. Byłeś wtedy w 5 najlepszych zawodników. Ja nie wiedziałam o tobie wiele i zastanawiam się, jak w tym roku, gdybyś miał porównać do tych zeszłorocznych mistrzostw, jak oceniasz swoją formę w ogóle po tym roku? Czy ten pobyt w Polsce i to mocne trenowanie w tych ostatnich latach, widzisz tego tak duże efekty, że spokojnie możesz powiedzieć, że jesteś bliski wygrania? Znaczy powiem Ci, tamten rok akurat ja miałem okres takiego piku swojej formy, można to tak nazwać, w okresie wakacyjnym. Mniej więcej. Od wakacji do jesieni, ale ostatnie 3 miesiące miałem bardzo słabe. Tam był Katar, gdzie poleciałem na Qatar Open, prawa, lewa i do domu. Pojechałem na Mistrzostwa Polski i tam chyba najwyższe miałem 9. miejsce z 3 odmian. Więc jeszcze miałem jakiś tam turniej. Ekstraklasa pamiętna z Sosnowcem też 9 meczowej nie wbiłem tak naprawdę, więc O, pamiętam był to to. okres taki słaby dla mnie. Jeśli pytasz, no teraz czuję się na razie bardzo dobrze. Gram dobrze. Muszę popracować nad paroma rzeczami jeszcze. To chyba zawsze będzie. To każdy zawodnik nad czymś musi cały czas popracować. Ale no co, jestem na razie drugi w rankingu i jeszcze walczę o te najwyższe laury. Więc postaram się przygotować jak najlepiej do tego wydarzenia. A co myślisz, że by było, gdybyś nie wrócił? Wkurzałbyś się, że nie grasz? Czy Nie wiem, pewnie bym myślał dalej. Pewnie bym się wkurzał, no dalej. Nie, to była tak naprawdę no ostatni dzwonek jeszcze. 2 lata temu, 35-36 lat. No to jeszcze nie jestem za stary, żeby grać w bilard tak naprawdę. Czym dłużej bym zwlekał, no to tym bardziej pewnie bym się denerwował na to, że nie wróciłem. A tak jednak jestem tutaj, próbuję. Jestem niecierpliwy, bo tak naprawdę ten proces jest długi, bo ja już tak naprawdę chwilami chciałbym być tym mistrzem świata, ale wiem, że jeszcze muszę potrenować, jeszcze muszę parę rzeczy zmienić, parę rzeczy doszlifować i jestem na dobrej drodze do tego a wszystkiego. zdradzisz, kiedy mamy na ciebie czekać jako na mistrza świata? Tego nie wiem, na razie muszę pojechać na któreś mistrzostwa świata.
Ale miałeś to gdzieś tam w głowie ustalone w tym swoim planie? No na pewno nie chciałeś od razu jechać na mistrzostwa przecież. Znaczy nie, no plan mam ustalony krok po kroku trochę. No tu w pierwszym roku miałem plan, z tego co pamiętam, dostać się do 20 Euroturu. Skończyłem chyba 24, więc nie zrealizowałem do końca planu. Miałem być w 8 rankingu Polski, byłem chyba 10, no ale to było blisko. Teraz są plany, żeby być w 10 Euroturu i w 5 z tego co pamiętam rankingu Polski. Więc no, na tą chwilę też jestem blisko, no a jak się to zakończy, no to zobaczymy. Krok po kroczku. Polska, Europa, a później świat. No dobra, to ja trzymam kciuki za tegoroczne sukcesy i te przyszłe. Nie powiedziałeś, gdzie są osadzone chronologicznie. Fajnie by było spotkać Ciebie za jakiś czas już jako mistrza świata. Nie spodziewałam się w ogóle, że powiesz mi, że masz takie oczekiwanie od siebie. I to jest No albo grubo, mega. albo wcale. Na maksa, ale z planem. I to też jest bardzo, bardzo fajne. Więc trzymam kciuki i do zobaczenia. Pewnie teraz więcej na turniejach, bo fajnie się Was ogląda i w ogóle fajnie się ogląda też taką różnorodność bilardową na stołach. Każdy z Was gra inaczej, ma inną energię i to jest super w ogóle. Cieszę się. Dzięki, że znalazłeś czas w tym swoim zaplanowanym czasie. Dziękuję też całemu zespołowi podcastowemu, a są to Łukasz Gil, Radek Janiec, Kacper Konkel, Michał Muklewicz, Krzysiek Orłowski i Kamil Spicha. Jest nas tutaj trochę. Dzisiaj połączyliśmy się z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. I to wszystko. Kolejny odcinek już niebawem. Ja mówię do usłyszenia. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kasia Skrzypiec. Hubert Łopotka. Cześć. Dzięki bardzo.